Siemka, ja jestem Adacho i ostatnio na live z Dokana podczas Summonów na SSJ4 Goku w nawiasie Mini, w nawiasie Daima powiedziałem, że może trochę jestem zawiedziony, że nie ma tych mangowych postaci tego samego dnia co Goku, natomiast to daje nam możliwość zrobienia kolejnego live'a za tydzień, czyli dzisiaj. I taki był plan rano, ale stwierdziłem, że to chyba nie jest content live'owy, ze względu na to, że jak zobaczyłem jak ten banner wygląda, a mianowicie banner ten mangowy, na którym dzisiaj będziemy oczywiście summonować. Przygotowałem wam na dole nawet taki pogląd tutaj, żebyście wiedzieli, ile duplikatów już mam, czy trafiłem daną kartę, czy jeszcze nie. To jest dla wzrokowców, ale też dla mnie samego, żebym wiedział, jak wygląda sytuacja. To jest banner, który jest bardzo opłacalny, a w zasadzie byłby opłacalny, gdyby te karty były bardzo dobre. Myślę, że nadal jest to banner opłacalny dla osób, które chcą mieć karty związane z 40-leciem mangi Dragon Ball, ze względu na to, że te karty prawdopodobnie już nigdy nie powrócą. To jest banner, na którym 3 ostatnie karty z 10, czyli 8, 9 i 10, to są karty gwarantowane ze Scoutera, a na Scouterze mamy tylko te nowe karty, więc w gruncie rzeczy macie możliwość trafienia wszystkich 5 kart w jednym summonie. Natomiast biorąc pod uwagę, jak łatwo je trafić i biorąc pod uwagę nawet, że mamy tutaj możliwość zdobycia tych summon pointsów, ja chcę zrobić kilka summonów. Chciałbym zdobyć kilka duplikatów do tych kart. Oczywiście też jest łatwo zdobyć je za coiny, bo za 24 takie specjalne coiny dostaje się jedną kartę, więc myślę, że tutaj można pokusić się o to, żeby przynajmniej 2-3 duplikaty, a może nawet 4 wszystkie zrobić sobie dzisiaj. Mimo wszystko jest jeszcze jedna dość ważna rzecz tycząca się tych kart, która w moim odczuciu jest trochę, nie powiem, że niesprawiedliwa, ale jest tutaj potencjał na pewną losowość, a może nawet właśnie na niesprawiedliwość, a mianowicie ten event. Jak widzicie, ten event można zrobić 3 razy dziennie. Ja jeszcze z niego nie korzystałem, nagrywam to 6, także w dzień, w którym to się wszystko pojawiło. Mamy tutaj możliwość zdobycia orbów do tych specjalnych postaci. Tutaj widzę, że nawet nie ma konieczności grania jakąś szczególną kategorią, prawda? Więc mogę to sobie normalnie zrobić jaką drużyną chcę. Widzę, że tutaj bitwy będą wybierane losowo. Czyli to nie jest tak, że mam tam 6 przeciwników i muszę wybrać. Nie, będę bił się z Goku i prawdopodobnie te orby, tak mi się wydaje, są przeznaczone dla wszystkich tych mangowych kart. Więc nawet jeśli biję się teraz z Goku, to powinno to tak wyglądać, że będę mógł, wiecie co zrobimy? Tego Gokiego tutaj wrzucimy na sam start, bo ostatnio udało mi się go trafić za darmo. A potem jeszcze duplikat, także w gruncie rzeczy nawet nie potrzebowałem wydawać DS-ów, żeby trafić tego nowego Goku i też Piccolo, ale udało się trafić i Goku, i Piccolo, i potem jeszcze duplikat do Goku. Także zrobiłem te pierwsze 3 summony, 150 DS-ów tylko wydane, także cieszę się, że udało się takiego farcika, zwłaszcza na takim banerze wyłapać, chociaż ten Goku ma swoje wady, natomiast to nie jest dzisiaj temat tego filmu. Ja się cieszę, że go trafiłem, bo czekałem na Goku SSJ4 z Dragon Ball Daima. Zobaczmy, jak wygląda sprawa z tymi orbami. Widzę, że tutaj są zabawne orby z defem i atakiem. Okej, czyli można go umieścić na każdej karcie. To jest bardzo dobre, bo jeśli by się okazało, że macie losowego przeciwnika i się okazuje, że walczycie każdego dnia tylko z Goku, bo macie takiego farta, no to nie możecie dać na przykład tych orbów na Piccolo, Freezę czy Gohana, to byłoby słabe. Z tego co widziałem, to są orby, które dają nawet 3000 defa. Nie jestem pewien, tutaj nie chcę kłamać, ale dlaczego mówię, że tutaj jest potencjał na pełną niesprawiedliwość? Bo okej, ten orb to jest 5 ataku, to jest akurat normalny dość, ale takich orbów mam nadzieję, że będzie jak najwięcej, chociaż nawet nie wiem, czy nakładałbym orby ze statystykami. Prawdopodobnie tak, bo statystyki to jest to, czego tym kartom potrzeba najbardziej. Widziałem, jak te karty działają w drużynie razem ze sobą. 500 000 zdrowia to jest dość mała liczba, biorąc pod uwagę, że w Dokanie jest już możliwość złożenia drużyny, które mają 1 000 000 zdrowia. Oczywiście nie spodziewałem się tutaj tego, że te karty będą miały statystyki jak z Dokkan Festival Exclusive, legendarek czy innych kart, które są po prostu bardziej ekskluzywne. Znaczy, te też są ekskluzywne, ale chodzi mi tutaj o jakieś Dokkan Festy. Mimo wszystko, ja bym powiedział, że ta drużyna mangowa jest słabsza niż niektóre darmowe drużyny. Jest na pewno słabsza niż darmowa drużyna klonów Goku Blacka. Powiedziałbym nawet, że jest słabsza niż ta darmowa drużyna z Saiyan Sagi, czyli Gohan, Piccolo, Ten Shinhan i tak dalej, Chaozu. Zobaczmy tutaj, ile jest defa na tym. 600 na srebrnym defa, a na tym mamy 1200 defa i dodge. Tutaj mamy w ogóle 7 poziom. Ale to jest 7 poziom kryta. Ja oczywiście kryta nie będę wstawiał na te karty, bo to te karty jakby mają największy problem ze sferą defensywną. Wiadomo, one się w miarę upływu bitwy stakują, więc tutaj nie będę szedł w tego kryta.
Natomiast jeśli po całym czasie trwania tej celebracji, bo oczywiście ten event jest limitowany, można go zrobić tylko 3 razy dziennie, nie traficie żadnych dobrych orbów, a ktoś inny trafi, to jest potencjał ku temu, żeby wasze karty były słabsze niż karty kogoś innego i żebyście nie mieli już praktycznie przez, no nie wiem czy nigdy, ale przez długie miesiące możliwości poprawy tych statystyk, bo tak jak mówię, tym kartom brakuje statystyk. Ja nie wiem, czy ja będę jakiemuś Vegecie, Piccolo czy Frizie dawał dodatkowy atak, czy tym bardziej kryta, ewentualnie dodge'a, skoro oni mają problemy z niskim atakiem, z niską defensywą. No HP akurat tutaj wrzucać nie będę, bo to, wiecie, no plastrem się nie zaklei dziurawej wanny, ale chodzi tutaj o to, że te karty potrzebują statystyk. No i tutaj widzę, że mam na 7 level super atak i def 1500 to jest dość sporo, ale takich orbów z defem myślę, że wypadałoby podłapać jak najwięcej. No i widzicie, 3 podejścia. Ten event trwa przez tak naprawdę, nie wiem, tydzień czy 2? Okej, nawet więcej. Powiedzmy, że nawet 3 tygodnie. Więc 3 tygodnie, powiedzmy, że 21 dni razy 3, 63 podejścia. Jest duża szansa na to, że traficie orby, których chcecie, ale istnieje też szansa, że nie traficie orbów, które chcecie. A jest 5 kart, tak naprawdę nawet 6, biorąc pod uwagę tamtego Goku. Jest 6 kart do obłożenia brązowym, srebrnym i złotym orbem. 6 razy 3 to już jest 18. Więc jeśli bierzemy pod uwagę, że mamy 6 kart do obłożenia orbami, a nie tylko jedną, no to jest potencjał, że ktoś tutaj będzie cierpiał. Więc uważam, że jest to jeden drobny minus w kontekście całej celebracji. No ale cóż, nieważne, myślę, że i tak te karty same ze sobą w drużynie, tak jak widziałem, nie są skrojone do tego, żeby przechodzić najtrudniejsze eventy. Mało tego, powiedziałbym, że nawet nie są skrojone do tego, żeby przechodzić trudne eventy. Ale nie chciałbym mimo wszystko wrzucać ich do jednego worka, bo są, powiedzmy, scenariusze, w których mógłbym... Okej, czyli mamy już przynajmniej 4 karty w jednym samonie. Okej, zaraz wam tutaj to zrobię graficznie po tym samonie, żebym sam też wiedział, jak wygląda sytuacja. Vegeta, Piccolo i Piccolo, czyli 2 razy Piccolo, 2 razy Frieza i raz Vegeta. 5 kart, bardzo dobry samon, jestem zadowolony, bo te 3 oczywiście są gwarantowane, ale 2 razy Frieza, jestem zadowolony. I teraz patrzcie, ja tutaj to przewidziałem w taki sposób, że póki co wszystkie karty są czarno-białe, ale w momencie, w którym trafiam kartę, to ona wchodzi w kolor. No w przypadku Frizy to on jest w dużej mierze czarno-biały, ale ma tę fioletową głowę. W przypadku Vegety też mamy kolor, czyli trafiony. No Vegeta jest trafiony raz, więc póki co tutaj duplikatów mu nie wsadzam. No i Piccolo też jest trafiony. No i Piccolo mam 2 razy, więc mam go już na jednym duplikacie. Hop, kółeczko jest zaznaczone. I Frieza tak samo, więc taki jest stan po pierwszym samonie. Te 4 kółeczka oczywiście symbolizują 4 drogi ukrytego potencjału, więc dzięki temu wy będziecie wiedzieli, jak wygląda sytuacja i ja też będę wiedział, bo też warto tutaj w pewnym momencie zrobić sobie pauzę, bo tutaj animacje za bardzo nie mówią nam tego, co będzie w samonie, chociaż tutaj mam katastrofalną animację, pomimo tego, że są 3 karty ze skauteru. Okej, będą nawet 4. Wracając do tematu użyteczności tych kart, uważam, że są scenariusze, w których te karty mogłyby być użyteczne, gdyby były wrzucone jako dodatek do już istniejącej drużyny. Ja wiem, że tutaj jest... nie trafiłem ani jeszcze razu, właśnie miałem mówić, że Gohana, ani Buu, więc nie chciałbym, żeby było tak, że za każdym razem trafią te same karty. Vegeta już wpadł 2 razy, więc daję mu 2 duplikaty. Gohan jest pierwszy raz trafiony, więc mamy go, odhaczonego. No i Frieza dostał kolejny duplikat, także tak to się prezentuje. Ja DS-ów mam dość sporo, tak jak mówię, ostatnio miałem dużo szczęścia na tym banerze z Goku z Dragon Ball Daima. Kilka innych banerów też skipowałem, więc nie narzekam na ilość DS-ów, także myślę, że tutaj biorąc pod uwagę nawet to, że tych samonów będzie trzeba trochę zrobić więcej. One kosztują 30 DS-ów. I to nie jest przecena, która się kończy. Każdy samon kosztuje 30 DS-ów. A nawet te niepotrzebne duplikaty można zmielić na niebieskie coiny. Więc one też się przydadzą. Ja tych niebieskich coinów mam akurat dość sporo. Ale kto wie, może akurat będzie, jeśli Heroes celebracja nie będzie kontynuowana. No widzę, że tutaj mamy tylko chyba 3 ostatnie. To może będą jakieś inne banery, które będą zużywać te niebieskie coiny. No Vegeta tutaj już... Vegeta już jest na Rainbow, więc cieszę się jako fan Vegety, ale chciałbym tutaj trafiać inne karty. Wiecie co? Tak się składa, że tutaj nawet można zrobić tak, że jak ja tego Vegetę trafię na Rainbow, to chyba będę mógł nadmierne duplikaty przemienić na coiny i ewentualnie za te coiny wziąć sobie kopię. Więc no niestety, Gohan i 2 razy Vegeta, póki co Buu jest nieobecny, chociaż Buu miał
Czy Buu miał jakąś dobrą mechanikę? Z tego co pamiętam, to Buu trochę bazował na redukcji damage'a i na dodge'u, ale on nie miał tego jakoś szczególnie bardzo dużo. Nie jestem aż tak do końca pewien. Pamiętam, że Vegeta miał wbudowanego kryta. Akurat z tych wszystkich kart, które tutaj są, nie jestem pewien, czy dobrze pamiętam, bo te pasywki są bardzo do siebie podobne i one się różnią szczegółami, ale Vegeta chyba miał najsłabszą. Vegeta pamiętam, że miał jednorazowo redukcję damage'a przy przyjmowaniu super ataku. Okej, w końcu wpadło coś innego. Ale to jest jednorazowo, nie? Więc na taki jeden event, być może nawet na jakiś Super Battle Road, ten Vegeta byłby ok. No i mamy już tutaj niepotrzebny duplikat. Ok? Nawet 2 niepotrzebne. Ok, to nie był koniec, czyli wpadło 5 kart z mangi. Dobrze, liczę dobrze. Nie jest aż tak źle, nie? Powiedzmy, że jako 9. karta wpadł Buu, a Vegeta wpadł jako dodatek, także nie martwię się. Także Gohanek wpadł również Frieza i wpadł pierwszy Buu, także Buu jest już odblokowany. No i nie przemyślałem tego, że będę miał nadmiar duplikatów, więc chyba muszę zrobić tak, że biorę sobie tutaj przy Vegecie jeszcze dwie kropeczki zaznaczę, żebym wiedział, że mam jeszcze duplikaty niepotrzebne. No nie może tak być, że ja mam 1 duplikat do Piccolo i 0 duplikatów do Buu. Warto byłoby chociaż odblokować możliwość założenia złotego coina, bo jeśli miałbym tego Buu na 1 duplikacie czy na 0, no to nie byłbym w stanie zmaksymalizować potencjału tych kart. A w przypadku kart o niskich statystykach to jest kluczowe. Dobra, to jest 3. duplikat do Gohana, z tego co widzę, więc jest elegancko. Byłoby dobrze, jakby teraz Buu i Piccolo powpadali, chociaż ja tutaj nie będę zaglądał darowanemu koniu w zęby. I tak jakiś duplikat będę mógł sobie wziąć za coiny. Nie. Dobra, Frieza też jest na Rainbow w tym momencie. Okej, dobra, jest Buu. No jest 20% szans na trafienie dobrej karty. Ale okej, powoli zbliżamy się do celu, więc ja narzekać nie będę. No jest jeszcze 1 czerwona kropeczka przy Vegecie, ale jest też Gohan, oi drodzy, jest też Buu i jest też Frieza, więc Frieza jest zrobiony, Vegeta jest zrobiony nawet z dużą nawiązką. Piccolo i Buu, no wypadałoby tutaj je zrobić jeszcze jednego Samona i liczyć na to, że to oni będą tutaj przewodniczyć, bo jeśli byłoby tak, że nie wpadną mi znowu, a ja dostanę jakieś inne duplikaty, to nie wiem, czy za ilość coinów, które zyskałbym za te nadmiarowe duplikaty, byłbym w stanie kupić no 6 duplikatów, na pewno nie, do tych brakujących, do Buu i do Piccolo. Zobaczmy, co tutaj wyjdzie. Byłoby dobrze naprawdę już tutaj powoli kończyć. Okej. Jest dobrze, to jest już 2. coin, więc tak na dobrą sprawę mógłbym kończyć, jeśli chciałbym mieć 2 duplikaty na wszystkich, bo Piccolo mógłbym sobie wziąć, no to już jest teraz śmieć. Co? O kurwa, dobra, ty, jeśli tutaj mi poleci... Okej, dobra, Piccolo mi poleciał, Buu mi poleciał, poleciały mi też śmieci, więc w tym momencie robimy sobie pauzę, nie mówię, że stop, ale hop, do Piccolo, duplikacik do Buu, no i 2 razy Frieza i raz Vegeta, super, więc raz Vegeta i 2 razy Frieza, a to oznacza, że mam 6 nadmiarowych duplikatów i teraz robię małe cięcie. No dobrze, sprawa wygląda tak jak wygląda. Jak widzicie, dodałem duplikaty do kart, które przed chwilą trafiłem. W przypadku... W zasadzie nawet nie muszę wam tłumaczyć i pokazywać, jak to wygląda. Ogólnie jest możliwość wyfarmienia za darmo, na przykład super ataku dla tego Vegety, ale jestem w miejscu w życiu, jako gracz do Kana, że ja chyba nigdy nie będę w stanie zużyć wszystkich kajów, których mam. A jak sami widzicie też, ze względu na to, że ostatnio wyszedł ten bardzo fajny update, bardzo dużo super ataków farmiłem. Tutaj mam jakieś resztki kart, którymi kończyłem levelowanie super ataków kartom, którym nigdy mi się nie chciało tego zrobić, więc bardzo dużo kartom ulepszyłem super atak, a i tak mam tych kajów bardzo dużo, mogę wam zresztą pokazać. Chciałem utrzymać się na poziomie 570 tych kajów, bo miałem tyle przez cały czas, wiecie, 5-7, haha, zabawne. Ale nie chciało mi się już nawet bawić z tymi 30%, więc po prostu zużyłem już te, trudno, niech będzie. Jak widzicie, mam tego naprawdę bardzo dużo, a nawet jakby mi kiedyś zabrakło, to można powiedzieć, że mam trochę ich zamrożonych ze względu na to, że ja tego i tego praktycznie nie używam. Odkąd ESBR-y wyszły, to nie wiem, czy kiedykolwiek tego użyłem. No chyba, że użyłem tego, żeby kupić staminę i tak dalej, ale na Kaję, jak widzicie, no tutaj jest dużo tego zamrożonego, więc nie było mi szkoda. Natomiast zróbmy tę rzecz, którą chciałem zrobić na samym początku, czyli wymienić te duplikaty na coiny. 18 coinów to jest praktycznie jedna postać, no czyli wygląda na to, że jedna postać to są 3 coiny, więc 6 duplikatów przemielam, 8 duplikatów niepotrzebnych równa się jedna potrzebna postać. No
trochę dużo, chociaż to i tak jest łatwo trafić te karty, na które dzisiaj polujemy. Nawet nie wiem, ile tych coinów mam, więc zaraz zobaczymy, czy jesteśmy w miejscu, w którym ja potrzebuję samonować dalej. 54, to oznacza, że mogę sobie wziąć 2 karty dodatkowo. Nie mam trzeciego duplikatu do, jak widzicie, do Bu i do Piccolo, więc myślę, że od tego sobie zacznę i może nawet bym w tym momencie skończył. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Do Piccolo i do Bu mam po 2 duplikaty, więc zrobimy sobie tak. Do Piccolo biorę 1, do Bu biorę 1 i w tym momencie mamy tak. Hop i hop, wszystko jest tutaj zaznaczone. I teraz pytanie zasadnicze. Czy warto aż tak iść po ten dodatkowy duplikat dla Gohana, dla Bu i dla Piccolo? Jakby no matematycznie rzecz biorąc 3 karty mi się przydadzą, 2 mi się nie przydadzą, więc jest więcej szans na to, że trafię kogoś z trójki Bu, Gohan, Piccolo niż z dwójki Frieza, Vegeta. Natomiast jak sobie zerknę na to, ile mam tych coinów, za Samona dostaje się 6, więc jeśli będę blisko na przykład kolejnych 24, musiałbym zrobić jeszcze kilka samonów. 6 no to jest 12, 18, 24. Musiałbym zrobić jeszcze 3 samony, żeby za same samony zdobyć 24 coiny. Chyba że wpadną jakieś szalone duplikaty. Wiecie co? Zrobimy sobie jeszcze raz. Jeszcze jednego. Nie zużyłem wielu DS-ów. Nie pamiętam, ile miałem na początku, ale czy to było 6 samonów? To by wychodziło na 180 DS-ów. Więc teraz bym zużywał 210, albo teraz zużywam 240 DS-a. To nie jest dużo. Biorąc pod uwagę, że te banery są przecenione, to mi jakoś szczególnie nie szkoda. Też nie mam zamiaru chyba robić sobie wielkich szaleństw pod koniec roku. Nie wiem, co tam będzie w Dokanie teraz wychodziło. Może będzie jakaś karta, która sprawi, że się zesram. No ten Frieza już sprawia, że mam mokre majtki, tylko że w tym złym tego słowa znaczeniu. Ale raczej będę save'ował, raczej staram się skipować. To jest chyba sygnał, żebym już przestał. Ok, dobra, Piccolo jest na 100% i Bu też jest na 100%. I Bu też jest na 100%, więc wychodzi na to, że tylko Gohana nie będę miał na 100%, ale jest to karta, która chyba jest z tej puli najlepsza. Tak myślę, ale mogę się mylić, bo mówię, te pasywki to jest coś, co jakoś tak mi szczególnie nie zapadło w pamięć. No czy jedna z tych kart, cholera, nie mogła być Gohanem? Ale wiecie co? Obliczyłem sobie jedną rzecz. Jeśli zrobię jeszcze jednego samona, to będę miał na pewno gwarantowanego Gohana. Dlaczego? No, ze względu na ilość coinów. Tutaj oczywiście mogę sobie te karty zmielić na coina, więc 6 coinów, równowartość jednego samona. Przed chwilą zrobiłem jeszcze jednego, więc obecnie tych coinów mam 12, nie? Więc nawet jakbym Gohana nie trafił, to ze względu na... O, tutaj sobie mogę tego Piccolo zaznaczyć. To ze względu na ilość... Nawet tutaj. Duplikatów, które trafię, 3 duplikaty, no to i tak będę miał przynajmniej jeszcze 6 coinów. To znaczy, że byłoby szkoda stanąć w tym miejscu. Także będę miał wszystkie karty na 100%, niezależnie od tego, co tutaj się wydarzy. Na pewno będę miał jakieś zbędne duplikaty, ale ja, tak jak mówię, zmielę sobie na... byłoby zabawnie nie trafić Gohana. Byłoby zabawnie, gdybym miał, nie wiem, 5 kart baneru i nie miał żadnego Gohana. Oczywiście to już i tak nie ma znaczenia. Ale byłoby szkoda mieć wszystkie karty i tylko tego Gohana nie zrobić na 100%, więc ta okazja się nigdy nie powtórzy. Ja chcę też pokazać twórcom, być może Omatsu będzie oglądał ten film, Omatsu, okej, bum, bum i zajebiście i nic mnie to nie obchodzi, bo i tak mam tego Gohana. Omatsu, jeśli mi go nie dasz, to ja go sobie po prostu wyszarpię. Wyszarpię go z twoich zębów, Omatsu, słyszysz mnie? A, dobra, zestrałem się przez chwilkę, bo tutaj nie odebrałem coinów. Tutaj mam jeszcze coiny. Mówię, nie, chyba nie mam problemów z obliczeniami, nie? Żeby się nie pomylić. Gohan, jeszcze jeden. Wiem, że teraz mam więcej niż 6 coinów, ale to jest kwestia tych duplikatów, które teraz trafiłem, więc trudno. Trudno, musiałem wydać trochę więcej, ale nie szkodzi. Jak będzie jeszcze kiedyś okazja do tego, żeby za niebieskie coiny coś fajnego trafić, to może akurat się przyda. Mam nadzieję, że ten banner z Heroes powróci, bo to byłoby fajne. Głośniej. To byłoby fajnie zobaczyć jeszcze raz te karty, ale zobaczymy, jaki oni mają plan. Dziwne w ogóle jest to, że tych nowych kart nie ma w tym menu, mimo tego, że są to karty z samonów. No ale co ja tam się znam. Okej, ładnie to wygląda. 5 ostatnich kart na samej górze. Wszystko jest zrobione na 100%, także Picobello. Ile tutaj duplikatów? A nie zaznaczyłem, ile duplikatów trafiłem. Chyba niepotrzebnych duplikatów trafiłem jeszcze Vegetę, Freezę i Piccolo w ostatnim samonie. Tak by to wyglądało z tego, co pamiętam, więc 9 niepotrzebnych kart, nie szkodzi, nie łamie się z tego powodu. A teraz jeszcze mały bonus. W ogóle fajny event wyszedł, teraz związany z tą celebracją. Ja akurat nie jestem jeszcze w stanie go zrobić, bo
Tutaj mam sporo misji do zrobienia, chociaż widzę, że one same się robią, ale nie będę już tutaj was zanudzał. Być może to jest content na jakiegoś następnego live'a. Może sobie to zostawię, zrobienie tego eventu, jeśli jeszcze będzie okazja zrobić to na jakimś live'ie. Bo jest bardzo ładna tapeta, która jest tym grzbietem mang, tą ilustracją, która jest złożona z grzbietów 42 mang. Więc myślę, że jak sobie ją zgarnę, to może bym nawet ją sobie wrzucił na stałe. No bo okej, Vegeta, tak zwany Kokgeta, to jest moja ulubiona tapeta w Dokanie i zawsze ją sobie ustawiam, chyba że samonuję, to wtedy taka rada. Jeśli samonujecie na przykład na Broliego, ustawcie tapetę z Brolim. Jeśli samonujecie na mangę, ustawcie nową tapetę z mangi. Omatsu wtedy widzi, że jesteście graczami, którzy doceniają jego pracę i to jak w pęcie siedzi i te tapety rysuje i wtedy wam daje nowe postacie. Tak to wygląda. A i widzę, że muszę też Gohana tutaj zaznaczyć. No niech będzie też, że Gohana zaznaczę, więc wszystko jest ok. Zrobimy sobie tak, że wrzucę te wszystkie karty do maszynki, do levelowania linków, podbiję je wszystkie do 7 poziomu i spróbujemy zrobić evencik nimi. Dlaczego nie wyżej? No bo mi już szkoda orbów. Okej, Big Bad Bosses mogłyby się przydać, ale w sumie z kim on się będzie linkował? Czy ten Frieza ma Big Bad Bosses? No ma, więc mogliby się linkować, trudno. Nie będę wchodził w eventy, które są jakoś szczególnie wymagające, więc może sobie wejdę w... O, to. Daimowe i DBH. Lidera mają tego samego, więc tutaj jestem ciekaw, czy... nie ma jakiegoś mangowego? Jest tutaj jakiś Vegeta mangowy. A jakbym na przykład chciał Gohana, czy mógłbym na przykład Gohana dostać? Jest, okej, jest Gohan. Orbów nie mam, także pamiętajcie tutaj, że orbów nie ma. Zrobimy sobie to bez itemów, żeby nie wypaczać faktycznego obrazu tej drużyny. To jest bardzo, bardzo łatwy event, więc tutaj absolutnie bym się nie sugerował tym, czy te karty będą w stanie go zrobić. Raczej bym się sugerował, jeśli nie będą w stanie go zrobić. Z jednej strony się zastanawiam, dobra, czekajcie, zaraz dokończymy myśl. Całkiem dobrze się tutaj linkują. Pamiętam, że ten Gohan musi zyskać sporo orbów, więc sobie od niego zacznijmy. Zobaczymy, jakie będzie wykręcał liczby. Zapomniałem wylewelować tego Goku, ale nie szkodzi. Z tego co pamiętam, to oni nie mają chyba żadnych tutaj dodatkowych mechanik w związku z ilością albo rodzajem zbieranych orbów, tylko Gohan ma to, że musi zebrać 8 orbów, żeby... Chyba nawet on ma 3 orby, a potem 8. Pierwszy raz to widzę w grze. Pierwszy raz to... Ile on wycisnął tutaj? 6 milionów? Jedną rzecz chcę jeszcze tutaj powiedzieć. Tak jak mówiłem, ta mangowa drużyna, jeśli gramy w takim zestawie, tak jak ja gram, ona jest dość słaba, zwłaszcza na początku, no bo tutaj oczywiście jest permanentne stakowanie w każdej z tych kart, ale żeby to miało jakiekolwiek znaczenie, to musielibyście grać z 50 tur. Gohanna tutaj nie nakarmię 8 orbami, więc moglibyśmy na przykład sprawdzić, jak się zachowa Frieza. O, możemy tak spróbować? Jakie on będzie miał linki z tym Buu? Słabe. A, z Gohanem ma nawet lepsze. Okej, dobra. No okej, czyli Buu sobie będzie siedział w takim razie na końcu, bo nie sądzę, żeby on z kimkolwiek się linkował. Oczywiście są, tak jak mówiłem, scenariusze, w których tego Gohana moglibyśmy wrzucić do drużyny, nie wiem, Android Saga, czy Rodzina Goku, czy coś takiego, ale chciałbym też zwrócić uwagę na Leader Skilla. Oczywiście te karty tutaj mają Leader Skilla pod same siebie, czyli mamy 5 różnych typów kart, zarówno Super, jak i Extreme, ale to nie jest pełny wymiar Leader Skilla, więc te statystyki na pewno mogą być jeszcze wyższe. Wiadomo, nie w tej drużynie, no bo jak gramy tylko mangowymi kartami, no to wygląda tak jak wygląda. Jeśli dodamy wszystko, co tutaj jest, to mamy Ki 3, HP 220, ale ataku i defa jest tylko 170. Ok? 170 ataku i defa, więc jeśli gralibyśmy normalnym Leader Skillem, który ma HP 250 i atak i defa 220, albo na przykład pełnym 220 jakimś karnawałowym, to bierzcie pod uwagę to, że te karty wtedy wykręcałyby większe liczby. Widzę, że tutaj ten Gohan całkiem dobrze sobie radzi, jeśli chodzi o zmienianie orbów, bo w każdej rotacji mam bardzo dużo zielonych orbów, więc cieszę się, że tutaj tak to wygląda. Postaram się trzymać go w rotacji, bo on za każdy super atak wyprowadzony ma całkiem duże podnoszenie statystyk, więc 35% za każdy super atak wyprowadzony to jest dość sporo. W normalnej, jakby taki efekt miała jakaś normalna karta Dokkan Fest. Jeszcze nawet tutaj jakiś dodżyk wleciał, chociaż no ja tutaj dałem im full dodge'a w ukrytym potencjale i w drugiej kolejności combo. No już podchodzi pod 13 milionów, więc zobaczcie. Te liczby się na początku muszą troszeczkę rozkręcić, tylko pytanie, czy taki event jak festiwal to byłby w ogóle event, w którym te karty mogłyby się rozkręcić? No podejrzewam, że nie, no bo w ogóle przeczytałem jedną rzecz dzisiaj, że te wszystkie karty mają atak ki. Piccolo ma atak ki, Frieza ma atak ki, Gohan ma atak ki,
Goku oczywiście też, bo robi Kaiokena, Kamehameha i Galligana. A to oznacza, że ten etap walki, w którym bodajże walczymy z Goku w 23. Tenkaichi Budokai, jest dla tych kart nie do przejścia. Bo okej, mogłyby wykręcić taki damage, żeby go pokonać, a ja bym na przykład wrzucił... Nie, no oni nie mają Big Bad Bosses, więc tutaj nawet nie ma sensu wrzucenia ich obok siebie. Nawet jeśli by wykręcili taki damage, żeby pokonać tamten etap w festiwalu, to nie są w stanie pokonać tego Goku, bo nie mają typu ataków. A jeśli bierzemy pod uwagę Dokkan atak, który oczywiście wszedłby, no bo Dokkan ataku nie można ani uniknąć, ani tam skontrować, to nie są w stanie one prawdopodobnie wykręcić takiej liczby, żeby tego Goku zone-shotować tym Dokkan atakiem. A to oznacza, że tymi kartami się fizycznie prawdopodobnie, nie mówię, że na pewno, ale nie da zrobić festiwalu. No mimo wszystko to jest najtrudniejszy event w grze, więc gdyby się okazało, że takimi kartami półdarmowymi, można powiedzieć, można zrobić najtrudniejszy event w grze, trochę by to... Jakby to świadczyło o twórcach gry, skoro w gruncie rzeczy najtrudniejszy event w grze trzeba robić najlepszymi kartami w grze. Takimi z 10. rocznicy, albo które wyszły gdzieś tam później. To byłoby naprawdę dziwne, gdyby te karty były w stanie zrobić festiwal. Ale na przykład taki event, no jak widzicie, radzą sobie dobrze, więc ja myślę, że to są karty raczej po pierwsze pamiątkowe, po drugie dla nowszych graczy, którzy być może mają problemy ze skompletowaniem jakiejś drużyny, albo być może brakuje im jakiegoś ostatniego ogniwa do drużyny. Bo tutaj mamy sporo kart, które pasują do wielu drużyn. Jak widzicie, 17 milionów tutaj Gohan zaczyna wykręcać, ja tutaj akurat bardzo dużo uwagi mu poświęciłem, ale to już są, powiedzmy, takie... respektowalne liczby, no nie liczby, które robią w obecnych czasach wielkie wrażenie, bo jesteśmy w późnym 2025 roku, więc 17 milionów tam w 5. turze, to, sorry, to 4. tura niektórych kart, jakieś tam active skill to są obrażenia pokroju kilkuset milionów, ale zobaczcie, przytankował, czyli nadaje się mimo wszystko taka drużynka do eventów łatwiejszych albo do eventów średnio łatwych, tak bym powiedział. Nie do eventów być może w ogóle średnich, no bo okej, może one tam będą w stanie uniknąć czy przytankować, ale biorąc pod uwagę, że Gohan tutaj całkiem dobrze rozkręca. Biorąc pod uwagę, że te karty no nie wykręcają dużego damage'a, no bo ten Gohan tutaj tak naprawdę przewodzi tej drużynie, jeśli chodzi o damage. Wiecie co teraz zrobię? Wrzuciłbym kogoś innego. Zresztą nawet nie mogę zrobić inaczej, bo Gohan jest zalokowany. Więc zrobimy tak, że wrzucam Piccolo na pierwszego slota. Gohan dostaje sporo orbów i Goku na 3. slocie. Zobaczymy, jak poradzi sobie Piccolo. Nie pamiętam, co Piccolo potrafi. Byłoby dobrze, gdybyśmy na przykład zobaczyli najpierw, jak otrzymuje super atak, ale z tego co widzę, tego nie będzie. Wykręca jakieś tam 9 milionów niecałe. Piccolo, z tego co pamiętam, sobie podnosi statystyki za każdy atak przyjęty, więc on tutaj na tym pierwszym slocie się mocno podbuduje. Okej, 17 milionów. Szkoda, że tutaj normal wleciał, bo za każdy super atak Gohan sobie stakuje statystyki. Czyli co? Ostatni etap walki, wiecie co? Tego Vegetę bym wrzucił na pierwszego slota. Zobaczyć, jak on sobie poradzi. Tak się składa, że Vegeta ma jednorazową wielką redukcję damage'a, jeśli chodzi o super atak, więc nawet gdyby tutaj był jakiś niefart i ten Daima Goku by nas zaatakował, to myślę, że sobie tutaj ten Vegeta poradzi, nawet jeśli nie uniknie. A byłoby fajnie zobaczyć, jak dostaje super atakiem, bo moglibyśmy przetestować tę jego defensywną umiejętność, że tak powiem, na żywym organizmie, nie? A nie tylko w teorii. Niskie te są liczby, natomiast tak jak mówię, te karty swoją siłę czerpią z tego permanentnego stakowania, ale biorąc pod uwagę niskie statystyki, to jest taka sama sytuacja jak na przykład z Int Goku Blackiem, tym starym. Pamiętacie ten Int Goku Black bazowy, który się tam transformował potem w Rozę, który dostał potem horrendalne EZA. To była karta, która miała 50% stakowanie na super ataku, tylko że jej problemem było to, że ona nie miała defa albo miała bardzo mało defa w pasywce. To, że ona stakowała defa o 50%, to nie naprawiało tego, że ta karta miała bardzo malutko defa, więc okej, to 50% może brzmieć fajnie, ale jeśli karta ma bazowo tylci defa, to nie ma z czego stakować, więc stakowanie tym więcej daje, im większa jest baza. A tutaj baza jest bardzo malutka, bo tutaj te statystyki są bardzo małe, więc okej, Gohan może sobie podnosić atak i defo 35% z każdym super atakiem, ale to 35% w kontekście jego małych statystyk to nie jest aż tak imponujące. To jest problem tych kart, dlatego uważam, że te orby, o których mówiłem na początku i też duplikaty, które się przekładają bezpośrednio na statystyki, to jest kluczowe. Uważam, że 2 duplikaty to jest absolutny minimum. Ja sobie pozwoliłem na wszystko, no było to okraszone troszeczkę nerwami, ale się udało. Myślę, że w ten sposób najlepiej zmaksymalizować potencjał tych kart, a uważam, że
jest przestrzeń do tego, żeby jakiegoś Gohana wrzucić jako 6. kartę do drużyny. Freezę być może wrzucić jako kartę, która ma też dużo dodge'a do jakiejś drużyny, jeśli będzie ku temu okazja. Nie mówię nie, ale sama 100% mangowa drużyna nie jest skrojona do najtrudniejszych eventów. Mimo wszystko cieszę się, że taka inicjatywa miała miejsce. Już mówiłem wcześniej, fakt, że Shueisha w ten sposób wydała pozwolenie Bandai i w ogóle mobilnym grom na zawieranie kontentu z mangi, to jest krok w dobrą stronę i z tego powodu bardzo się cieszę. Dajcie znać, może nie jak poszły samony, ale ile DS-ów wydaliście na tym banerze, na ile sobie pozwoliliście i jak oceniacie te karty teraz, kiedy już możemy faktycznie je przetestować na własnej skórze. Dzięki Wam za oglądanie, zostawcie lajka, jeśli Wam się podobało. I mam nadzieję, że wzrokowcy docenią moje starania, że poświęciłem tutaj parę dodatkowych minut, żeby przygotować Wam taki pogląd na to, ile duplikatów mam. Ja się staram. Ja każdą owieczkę traktuję jak tę jedyną. Okej? Okej. Tyle ode mnie. Dziana.